Witam, witam. Jestem sobie na placu i widzę ciągnik. Zima nas zaskoczyła. Kto w tym ciągniku? Nie kto inny jak Michał. Cześć Michale, co ty tutaj działasz? Cześć kurwa Dawid, witam cię serdecznie. Tak cię zauważyłem. Ja ci powiem, ha, nasza zima zła. Zaskoczyła nas, nie zaskoczyła? Jak to Michał w tym roku? Słuchaj, tradycyjne powiedzenie, nie? Zima zaskoczyła drogowców. Ale czy firma Korbanek? Nie, Chyba to na nie. pewno nie. Ładny zestaw, Michał. Podoba ci się? Tak. I powiem ci tak. To jest przykładowy zestaw, taki wystawowy, który u nas na placu jest. To jest bodajże najmniejszy ciągnik. To jest najmniejszy ciągnik, marka Arbos, seria 2000, w zaokrągleniu 25 koni, uzbrojony, że tak powiem, w asortyment tutaj komunalny do odśnieżania i posypywania. Chodniki, place. Chodniki, place, my ten zestaw, akurat tutaj dokładnie ten, który mamy, wykorzystujemy u siebie we firmie, Tak. ponieważ plac maszyn jest pokaźny, jak wiesz. Mamy, powiem ci szczerze, nawet dwa zestawy. Mamy jeszcze dużego Arbosa z pługiem. No trochę tego placu jest do Jest, odśnieżania. a plac wchodzi w hektary. To nie są metry, a hektary powierzchni, więc są dwa zestawy, tak jak powiedziałeś. Jeden większy, on jest bodajże na serii 5000. Tak, 5000 seria jest uzbrojona i też jest wspychacz, nie? Wpychacz, dokładnie. I do tego też chyba ma większą posypywarę. Chyba większa posypywara. Dokładnie. Ale inaczej, no bo klienci przyjeżdżają nawet zimą oglądać maszyny, więc małym zestawem musimy między maszynami też Oczywiście, odśnieżyć. po to, aby szło do tych maszyn się najzwyczajniej dostać, dojść tak. bezpiecznie, nie? A w tym roku zima przyszła bardzo szybko, bo mamy grudzień, To, początek grudnia. początek grudnia, tak, jasna sprawa, a pytanie, czy wszyscy byli w stanie się przygotować, że tak powiem. Jadąc do pracy dzisiaj, powiem ci szczerze, miejscami różnie to było. Nie wszystkie gminy tam zauważyłem, że były przygotowane w 100%. Czyli pierwsze hasło, zima zaskoczyła drogowców, Nie wszędzie, ale było to to jest widoczne. jednak prawda. A tak teraz na poważnie. Ten najmniejszy nasz ciągniczek jest tutaj skompletowany z pługiem marki Hydramet. To ma 1,80 m szerokości. Kompaktowo jest to dobrane po to, aby właśnie pod względem gabarytów i też masy całego zestawu było można wjeżdżać na chodniki. Dokładnie, bo tam jest jakaś ograniczona Tak, nośność. tam mamy ograniczone, że tak powiem, masy i gabaryty, które mogą się tam poruszać, więc to jest specjalnie dedykowany zestaw właśnie pod obsługę właśnie tych najmniejszych, że tak powiem, takich powierzchni jakby, nie? Tych Ale to specjalistycznych. jest bardzo bogaty ten zestaw, bo ja tutaj widzę hydraulicznie już ustawiany kąt pracy. Odnośnie tego pługa, bardzo fajne rozwiązanie, zarazem proste, a i ekonomiczne, ponieważ ciągnik nie musi być wyposażony w przedni tuz. Dokładnie. Zatem tutaj już na wstępie mamy jakieś ograniczone koszty z wydatkowaniem na zakup takiego zestawu, a dodatkowym atutem jest to, że ten cały zestaw jest krótszy, bo wiadomo, jak mamy tuz i wtedy podłączenie na tuza takiego dodatkowego elementu, jakim jest pług, przedłuża nam cały zestaw, a wiemy, że w tych pracach komunalnych, no czyli obsługa chodników, jakichś małych placów czasem, bo to nie zawsze tak jest, że mamy place wielkoobszarowe, hektarowe, tam czy to pod tiry, czy Tak, to pod, tak. jak u nas pod maszyny, są to przecież małe place, parkingi dla samochodów na kilka. Naprawdę, to tak, ciągnik musi być zwinny. Parkingi osiedlowe jakieś, nie, to musi być zwinne, kompaktowe, aby łatwo, szybko zawrócić i się przemieszczać. Dokładnie. Nie? To jest plus. 2-3 słowa na temat pługa 1,80 m szerokość, tak jak wspominaliśmy. Dodatkowo tutaj elementem roboczym wymiennym jest element gumowy. Mimo minusowych temperatur zachowuje to odpowiednią elastyczność. Nie będzie nam tam zarysowywało kostki i tak dalej. Nie, to nie ma takiej opcji, to jest specjalnie tutaj struktura tak dobrana tego, aby nie robiło szkód. Mało tego,
ten element gumowy jest podzielony na 3 części, czyli jak nam ulegnie uszkodzeniu, powiedzmy jak na jakichś nierównościach byśmy odśnieżali, tam jakiś kamień, przeszkoda byłaby, nie trzeba całego tego elementu gumowego wymieniać, a tylko jedną część. Czyli tańszy serwis. Tak, tańszy serwis, nie? Dodatkowo, tak jak wspominaliśmy o tych jakichś przeszkodach, mamy tutaj zabezpieczenia sprężynowe, takie odbojniki, które też możemy tutaj regulować sobie napięcie. To oczywiście regulacja wysokości, regulacja kąta. Tutaj, że tak powiem, możemy wykonywać tą pracę lewostronną, prawostronną. Oczywiście sterowanie hydrauliki podprowadzone do ciągnika, sterujemy sobie wszystko, no rzecz jasna już z kabiny operatora. Nie? Dokładnie. To mamy załatwiony przód. Moment, bardzo łatwy demontaż. 3 stworznie i 4 węże hydrauliczne. Racja, słusznie zauważyłeś. Chwila, moment i w razie gdy nie potrzebujemy na przykład odśnieżać, a załóżmy, nie wiem, powstała nam tak zwany marznący deszcz spadł i musimy tylko, załóżmy, wykonać przejazd z posypaniem solą czy piaskiem przeciwpoślizgowo i tak dalej, no to nie musimy tego pługa na sobie, że tak się wyrażę, wozić. Szybko go demontujemy, jak słusznie zauważyłeś, i przemieszczamy się tylko, czy ruszamy do pracy z maszyną zawieszoną na tylnym tuzie, nie? Posyparka Dexfal. Tak, Dexfal. Prosta maszyna, tak zwany typ lejkowy, pojemność 300 litrów, wyposażenie standardowo to, co powinno być, czyli wiemy, warunki są pogodowe różne, nie? Czyli no jak zima, to co? No to pada, śnieg zapewne. Jak mamy w środku, że tak powiem, czy to piasek, czy to mamy sól, no to żeby nam to nie zamokło, to po prostu mamy tą plandekę w standardzie. Warto wspomnieć, że można też spać piasek. Tak, generalnie maszyna z przeznaczeniem pod rozsiew soli, natomiast oczywiście jak mamy odpowiednią frakcję piasku, to możemy robić mieszaninę i, że tak powiem, to rozsiewać. Ważne, żeby ten piasek nie był zbrylony, bo zimą to różnie bywa. Oczywiście, że tak. No to już musi być odpowiednio przygotowany, nie? Oczywiście proste regulacje tutaj szerokości wysiewu, proste regulacje tutaj dawkowania mamy. Rzecz jasna, jeśli chodzi o to wyposażenie, ta plandeka, oświetlenie, co no, w tych jazdach, w cudzysłowie tak się wyraża, bardzo ważne. Jazdach komunalnych jest istotną sprawą. Kogucik oczywiście, no bo musi informować głównie no, przechodnie, pieszych, no i samochody przemieszczające się gdzieś tam w obrębie parkingów o tym, że taki sprzęt się przemieszcza, no aby nie nastąpiła jakaś niechciana kolizja, bo wiadomo, te prace muszą iść sprawnie, no bo żeby petenci czy mieszkańcy nie mówili, że zima, nie wiem, zarząd osiedla i inne tam instytucje zaskoczyła, więc te rzeczy, te funkcje muszą być wykonywane sprawnie. Nie? Dokładnie. Tutaj mamy 2 producentów, czyli Hydramet Giżycko tak naprawdę, który nam dostarczył pług, oraz Dexfal, który nam dostarcza posypywarki. Oczywiście w firmie Korbanek w ofercie mamy innych producentów sprzętu zimowego, komunalnego. Wiemy takich jak Samarz Białystok, który jest dużym producentem nie tylko maszyn zielonkowych, bo z tym to się kojarzy, bo my jako firma rolnicza, firma Korbanek ma to w ofercie, natomiast ma też całą gamę pługów i do takich małych, że tak powiem, ciągników zestawów i do dużych ciągników, dużych sprzętów. Oczywiście wracając jeszcze, Dawidzie, do pługów, to jest taka wersja tak zwana light, tudzież basic można powiedzieć, prosty układ, prosty pług, który jest spychacz, natomiast mamy oczywiście do czynienia z tak zwanymi strzałkami. Tak, w kształcie litery V. W kształcie litery V, gdzie mamy tak naprawdę no, 5 pozycji pracy, nie? Bo możemy sobie pracować na lewo, na prawo, w strzałkę, na wprost, nie? Tak, spychać. A nawet do środka fałeczkę zrobić, czyli możemy gdzieś tam zepchnąć pewne rzeczy, skumulować gdzieś na pryzmach i tak dalej, nie? Także oczywiście mamy innych producentów, bo do
tego jeszcze dochodzi Metal Technik, który nam dostarcza sprzęt komunalny. Czyli pełna gama tych sprzętów. Jasna sprawa. Ale nie musimy też pracować z posypywarką. Możemy mieć pług i zamiatarkę, która będzie nam doczyszczać Widzę, teren. że trochę przygotowałeś się do zajęć. Oczywiście bywa tak, że albo najczęściej jest tak, że stosujemy takie skojarzenie zestawu jak pług na przodzie ciągnika, wiadomo, ciągnik jako ten element napędowy i z tyłu posypywarka, ale gdy mamy na przykład do czynienia, czy do wykonania zadania odśnieżania, czy przygotowania placu pod tiry głównie, które są bardzo wrażliwe na śliskie nawierzchnie, wiemy, bo tamte opony są specyficzne i tak dalej, nie są na te rzeczy odporne, wtedy stosujemy do odśnieżania z przodu pług, a z tyłu natomiast mamy zamiatarę, która nam precyzyjnie, że tak powiem, wymiata te resztki śniegu, które mimo wszystko pod pługiem gdzieś tam zostaje, ta cienka warstwa, no i wtedy taki plac dobrze przygotowany, no jak najbardziej służy, że tak powiem, odpowiedniemu, że tak powiem, przygotowaniu i że te samochody mogą swobodnie sobie wjeżdżać, wyjeżdżać, nie? Bez żadnych kłopotów. Dzięki, Michał. Zapraszamy oczywiście, zestawy są jeszcze gotowe. Oczywiście. Od ręki. Tak, jest to możliwe. Oczywiście asortyment jest już gdzieś ograniczony na ten moment, bo jak wiemy, mamy pełnię sezonu już zimowego i tutaj mówienie, że zima zaskoczyła, czy to drogowców, czy to firmy produkujące, czy handlowe, no jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast w firmie Korbanek jeszcze mamy jakiś sprzęt dostępny, nie? Oczywiście jest to wybrany już tylko sprzęt, natomiast jak najbardziej jest dostępny, zatem zapraszamy do odwiedzania, do konstruktywnego komentowania. No i lajkowania. I lajkowania, jak najbardziej. Na razie. Trzymaj się, ja wsiadam w ciągnik. Odśnieżaj dalej. Odśnieżam dalej.